Po kilku dniach pobytu w Petrze udajemy się do rezerwatu Dana, który jest bardzo miłą i bardzo zieloną odmianą od piaszczystych widoków Petry i okolic. Nie bez powodu to miejsce zostało mianowane biorezerwatem przyrody, bo nawet dla laików takich jak my wiele rzeczy tutaj można było dostrzec gołym okiem i nawet my czuliśmy, że jest to bardzo zielona część Jordanii, niespotykana dotąd na południu. Od niezwykłych roślin, przez zwierzątka mniej lub bardziej obrzydliwe, aż po niezwykłe kamienie. Na przykład ten kryształ górski, o który praktycznie się potknęłam. W tym rezerwacie można znaleźć niezwykłe kamienie, nawet jeśli w ogóle nie zna się na geologii, tak jak ja. A z tego, co opowiadał mężczyzna w hotelu, często przyjeżdżają tu grupy badawcze, nawet z Polski. Miasteczko Dana to taka wioska widmo, bo większość domów tutaj jest opuszczona i zaniedbana, a nieliczni mieszkańcy utrzymują się z turystyki, czyli prowadzą hostele i sklepiki. Miasteczko Dana odżyło, ponieważ stanowi punkt wypadowy dla bardzo wielu szlaków, jednak większość z nich wymaga przewodnika i kilku godzin marszu. My, nie mając tyle czasu, postanowiliśmy, że po prostu przejdziemy się na własną rękę po ścieżce, która wyglądała jak szlak i poobserwujemy sobie przyrodę z bliska we własnym tempie. Spotkany w hostelu Australijczyk opowiada nam o ciekawym miejscu w pobliżu źródełka, dlatego kierowani jego instrukcjami wchodzimy na górę powyżej wioski. Udało się znaleźć to źródełko, no i tutaj są takie kolumienki i można pójść, no nie wiem, nie widzimy za bardzo szlaku. Wygląda jest coś na kształt ścieżki i zaraz nią pójdziemy sobie tutaj. Ja nie wiem, czy tu przejdziemy, trzeba zejść trochę niżej. No i tak sobie dreptusiamy. Widoki są zacne, może nie szczególnie to bezpieczne, ale mieliśmy strasznie dużo frajdy. Później co chwila się schylamy, bo widzimy jakieś fajne kamienie albo niezwykłe rośliny, których nie widzieliśmy nigdy wcześniej. Jest też pełno robactwa, które jest na swój sposób piękne. O, znalazłam prawdziwą stonowię. Przyjemnie jest tak poobserwować świat z bliska, bo dopiero wtedy widać większość tych wszystkich różnic, jaka nas otacza. Po zejściu z tej stromej górskiej ścieżki po prostu wędrujemy sobie bez wytyczonego szlaku pomiędzy drzewami w sadach czy stadami owiec i kóz. Natknęliśmy się na śmiesznego małego pasterza, który biegał za owcami i poganiał je rzucając kamieniami. Nie rzucał kamieniami w zwierzęta, tylko w ziemię przed nimi i wtedy owce, bojąc się ich, biegły dalej. Ta sama metoda sprawdza się w przypadku psów, które bardzo zaciekle bronią stada i należy rzucić kamieniem w ziemię, żeby psy się rozbiegły. English. Jedną z większych atrakcji rezerwatu Dana są takie niezwykłe formacje skalne z wapienia. No nie pierwszy teraz, kiedy stwierdzamy, że rezerwat Dana i w ogóle cała Jordania to taki raj dla geologów. I tak jak i w innych lokalizacjach, również tutaj natykamy się na jaskiniowców, właściwie jednego jaskiniowca, który oprócz tego, że sam mieszka w jaskini, to w drugiej jaskini trzyma konia. On tutaj mieszka. Tu ten koń mieszka. Tu mieszka koń. Po całym dniu spędzonym w zielonym i wysoko położonym rezerwacie Dana wracamy do hostelu i planujemy dalszą podróż. Naszym kolejnym punktem będzie Morze Martwe. Dzisiaj wyruszamy z Dana rezerw i jedziemy nad Morze Martwe. Prognoza na początku była słaba, bo pokazywało deszcz, ale trochę się to zmieniło i liczymy na to, że będzie słońce i uda się wykąpać. Udało nam się znaleźć taką francuską parę, która jedzie akurat na dół, więc zabieramy się razem z nimi. A później będziemy łapać stopa wzdłuż morza, bo tam jest taka jedna główna droga, więc powinno być łatwo. Kiedy wyjeżdżamy z hostelu, świat spowity jest mleczno-białą mgłą i naprawdę mamy nadzieję, że nasi kierowcy wiedzą, co robią. Convalescence, ça va être mieux, oui? Oui, ça va être mieux, ouais. J'espère, parce que Oui. ça me fait peur. Daliśmy się wyprzedzić samochodom, żeby było łatwiej jechać w tej mgle. Przynajmniej miejscowy nas poprowadzi, bo naprawdę nie ma nic dookoła drogi, żeby widzieć, gdzie są jej granice, a obok jest przepaść. W miarę jak zjeżdżamy, rzeczywiście mgła powoli ustępuje i widać zarysy domów, drzew, krzaków. C'est laquelle l'auteur de cette montagne où nous sommes allés, Dana? Ah oui. Quelle hauteur? Ah oui, Oui, l'altitude. oui, l'altitude. Ouais.
Dana, c'était 1400 mètres. 1400 mètres, ouais. ok. Les- La mer Morte, c'est... La mer Morte, c'est à moins 400 mètres. Ouais, parfait. Ouais, Ok, 400, donc c'est ok. 2000 de différence, quoi. Oui, voilà, Ouais. c'est ça, ça fait Ouais. 2000. Ouais. Il fait déjà moins froid ici. C'est moins froid ici. On est descendu. Et oui, bien. Très jalouse, hein. Mhm. Moi aussi, j'ai un chien. J'ai un Ah oui? chien. Il va être jaloux quand je vais lui montrer les photos avec. Oye. Oye, oye, oye. Oh. Oh. I jestem taki piękny. Mój pies robi dokładnie tą samą minę. Là, tout ici. Là, Ouais, c'est ouais. des Ouais, états, ouais, on- c'est- To co? Dojechaliśmy do głównej drogi i będziemy teraz łapać pięknego stopika. Może się uda. Nie jesteśmy sami tutaj. W drugą stronę też autostopy chyba jeżdżą, albo ewentualnie to może jest jakiś przystanek. Jest przystanek czy nie? Tak. Wadim o jeepie. Dobrze to zrobiłeś? Nie. Ciężka cholera. Ma Izmuka? Ma Izmuka? اسمي مأمون Mahmud. مأمون Mahmud. مأمون Mahmun. أيوة Ana Maja. A ty? Michał. Michał, Maja. أو مايا Ouais, c'est. مازوت ديزل Hein? Diesel. You want money? No. 5T 500? 5T 15? 5? Hamsa? 5T Nie rozumiem. 15 دينار You want 15 dinar? 15. Yes. No, too much. كتير. كتير كتير كتير. We don't have money. We are No, you have to say before. No, no, no. 50, no, 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 50, no, you know, no. like No, no. we're La, getting la, la, out la. like soon, like. Ketir, ketir. Chcieli jakby wziąć od nas 50. Yes No, 5. Hamsa. 5 Yes. 5 No, like... Odcinek drogi, jaki chcieliśmy pokonać z tymi mężczyznami, to 65 km prostej drogi wzdłuż morza. W międzyczasie jeden z mężczyzn poprosił mnie o zrobienie sobie selfie ze mną. Nie wiem po co je chciał zrobić, ale zdołał cyknąć 3 fotki. What? شو اللي بدك اياه يا زلمه؟ I want 8 دينار Okay, but it's 3 for selfie. You make selfie. 3 dinar for selfie. 3 3 dinar selfie. You pay me for selfie. No, what? You pay me for selfie. 3 dinars. بدنا 3 دينار بدنا نصور I'm already Arabic. I'm Jordan. أنا أردنا. 3 dinar for selfie. Huh? Yeah? So 5. خمسة. Yeah. 3 دينار بدنا نسلمي 3 selfie. 1 dinar, 1 selfie. 3 selfie. 3 dinar. أردنا. أنا أين أردنا. كنتم أين كنتم قبل أن نأتي إليكم أين كنتم؟ ألا كنتم؟ أمان عقبة بتراء بدرة. بتراء أمان. أمان كنت في أمان؟ What? أمان.
Oman. Later, now Wadi Mujib and then. Wadi Amman. Mujib. موجب أين تذهب بعدها؟ أين والله ما أعرف في عرب. No Arabic. No No English. Arabic, no English. I know. وشو العجب؟ Arabic no. Arabic no. لا عربية. بعد الموجب أين تذهب؟ بعد الموجب. You can't go inside. Yeah, Yeah. But let's just see. the Let's see. beach, like see the beach, like Let's see, let's see. بحر الميت. Yes, let's see. Yeah. Docelowo chcemy się dostać na plażę w pobliżu Wadi Mujib, ale tymczasem wysiadamy jak najprędzej. Nie wiem, jak można się w jednym kraju podzielić z kimś swoim obiadem, mając go mało, a potem chcieć kasę za trasę, którą się i tak odbywa. Autostop tu działa zupełnie inaczej. Dobra. Nie. We no money, no. Ketyr. Dobra, wszyscy chcą pieniądze. To udało się złapać. Stargowaliśmy z 15 na 2, bo dokładnie tyle nam zostało gotówki, więc jest ok. No i spróbujemy dojechać do celu. Jedziemy busikiem. Shooting the video. Just how is life in Jordan? Because you live here, right? Yeah, I do live here. How is life? It's difficult or it's a good life? So life in Jordan is kind of difficult because Okay. the minimum wage, or let's say the average Yeah. of income, is around 500 Jordanian dinars Oh, in Poland it's actually per month, per month. not Yeah. per week. Yeah. Yeah, And the minimum 500. wage is around 260 Jordanian dinars. Okay. So if you are renting an apartment Yes. and you're married, for example, or you have a friend living with you, Yeah. then you probably need 2 jobs or Wow. 2 people working to put food on the table Okay. and to pay the rent. Wow. And how much is rent in Jordan? So it depends on where you live in Jordan. In big city, for example, For Amman? example, if you live in Amman, Yeah. on the village side of Amman, Yeah. it might be around 260, 300 dinars. Okay. If you live 300. inside the city, it's a bit more expensive. Okay. All right, so make sure that you spend 20 minutes inside the sea Yeah. because you'll dehydrate. Yeah. Right, so 20 minutes and then you'll get out. Yes. Take a shower, clean yourself up, because the salt content in the Dead Sea is 30%, Yeah. right? And by the way, the Dead Sea is dropping 1.5 meters each year Wow. So it's gonna because be. of not much water is coming into the Dead Sea anymore because we have dams at the rivers collecting the water on both sides, on the east bank and on the west bank. Evaporation because it's hot Yeah. almost throughout the whole year. Not much rain, and on both sides we are collecting salts and minerals, as you can see right here. This is all salt. Salt. Wow. Oh, I need to. Whoa. Okay. So we're gonna see plenty of sinkholes on the way, and it's because again the water is decreasing 1.5 meters each year, Yeah. and the water decreasing is gonna create voids under the ground, right? Ah. It's gonna create empty spots under the ground, and that's why we have plenty of sinkholes on the beaches over here. So some of the beaches right now have warning signs that show you or tell you not to go to the beach. You could Because, just. exactly, because the ground Yeah. just might sink and you'll be standing on the ground and it sinks. Yeah. Yeah, Really? yeah. So if you see any warning signs, Don't go go. down. Yeah. Just respect the signs. Exactly, Not like always. Just today, respect. All right, so right here in this area is called Al Ghor, which means the sunken area because the Dead Sea area is 400 meters below sea level. Right? All right, so we're gonna see a lot of dark-skinned people Ah. right here, and it's because these people came during the Mamluki Caliphate. Okay. Right, at the time of the Mamluki Caliphate, and they were professionals at planting sugar canes, and they came here to this part of Jordan because this area was very rich with water. It had a lot of water, and they planted sugar canes in this area because the sugar industry at that time made a lot of money, right? So you're gonna see a lot of dark-skinned people.
they're called Ghoraniyin because they live in an area called Ghor. So Ghorani. their names or their nicknames Yeah. come from the area that they live in. Okay, Korani. Yeah, that's true. Yeah, Now I see. can see, yeah. And right now they're considered Jordanian. So they Yeah. have Jordanian IDs. Okay, is it hard to get the Jordanian citizenship? To get a Jordanian citizenship, you have to pay the government 1 million dinars, which is a lot. Which is a lot. Yeah. Like it's 7 million zloty Oh. for our currency. Yeah. Wow. Where are you staying tonight? Amman? But actually, yeah, we are heading to Amman. We would like to have a quick swim in the Dead Sea. Yeah. It will be maybe, I don't know, I hope we will find some shower. We have So- bottles of water. There is showers at the beaches. Yes. If you don't want to go to a beach at a hotel, like for Yeah. example, there is public beaches. Yeah. And there is a beautiful one called the Salt Beach. Yes. If you have internet, just go on Google, write Salt Beach. Yes. It's a very beautiful beach. But there are some showers. There is as showers, well? but you gotta pay for them. Okay, but okay, it's not a problem. But how much is it for a shower? I think 1 JD, 2 JDs per person. Oh, it's okay. Okay, so maybe we would like to just get out when the Salt Beach is with showers. If you know where it is, along this road. I'll point it out to you. Okay, thanks. This is a kind of perfect plan for today. W ten sposób, dzięki Zaidowi, docieramy do plaży przy Wadi Mujib i okazuje się, że to jest ta sama plaża, którą sobie wcześniej znalazłam na Google jako tą najpiękniejszą. Natomiast samo Wadi Mujib pozostaje zamknięte dla turystów na zimę. Gdzieś tam jest najpiękniejsza plaża, tutaj podobno, koło Wadi Mujib, podobno jest tam też jakiś prysznic. No tylko musimy uważać na znaki z czaszkami, bo na pewno nie będziemy wchodzić tam, gdzie są te zapadliska. Dobra, zbliżamy się. Jesteśmy na zupełnie dzikiej plaży. My się troszkę pomyliliśmy, mieliśmy zejść koło parkingu, ale to się nawet dobrze składa, no bo fajnie jest mieć trochę prywatności, jak się potem trzeba umyć, nie? Z tej wody. Jakby to chyba nie jest sól, to jest tylko piana. To chyba tam dalej będzie taka solna plaża, ale myślę, że wykąpiemy się tutaj, dopóki mamy wystarczająco prywatności, żeby się przebrać i potem umyć w butelce wody. Mam dla Was bardzo dobrą radę, jeśli będziecie się kąpać w Morzu Martwym. Nie zapomnijcie o okularkach do oczu, bo mi się dostało trochę soli do oka i po prostu praktycznie oślepłam. Gdyby Michał nie naprowadził mnie na brzeg, to chyba bym tam utonęła, bo po prostu nie byłam w stanie otworzyć oczu, tak szczypie ta sól w oku. Także okularki to podstawa. Zdecydowanie. No to idziemy na plażę, gdzie można zobaczyć jakieś bardziej solne rzeczy. Nie wiem, i tak nie słychać. Dobra. Już się zaczynają te takie formacje dziwne, do których zmierzamy. Tam, gdzie są ci ludzie, chyba będzie najfajniej, więc idziemy prosto tam. Tutaj o taki fajny brzeg. Niestety jest tu całkiem sporo śmieci, jak na taką miejscówkę bardzo wyjątkową i unikatową. Ale widać, że nikt o to jakoś specjalnie nie dba. No, ludzie i tak tu przyjeżdżają. Fajnie się chodzi po tej soli, bo jest taka strasznie szorstka. Jest, udało nam się. Doszliśmy tu, gdzie chcieliśmy, czyli gdzie są te takie bardzo mocno zasolone brzegi. Tam dalej chyba będzie jeszcze lepiej, że będziemy sobie spacerować. Michał z siatką. Dobra. Znaleźliśmy publiczną plażę i tutaj są takie change roomy. I można w sumie tutaj wziąć sobie prysznic. O, i to kosztuje 5 dinarów za 2 osoby. Może skorzystamy, może nie, zobaczymy jeszcze. No także można tutaj sobie popiknikować. Morze Martwe to takie naturalne spa, które było znane już w starożytności, bo jego wody i błoto zawierają aż 26 różnych minerałów. Ale co ciekawe, również wzdłuż Morza Martwego są rozsiane gorące źródła zawierające siarkę i my mamy taki bardzo sprytny plan, żeby się w tych gorących źródłach umyć ze słonej wody.
tu miała być najładniejsza plaża w ogóle. No i myślę, że może jest. Patrzcie na to. No i dobra, jakby ogarnęłam, że chyba to są te prysznice, więc w najważniejszych miejscach nie da się w nich umyć. Jednak polecam prywatną plażę i butelkę wody. Plan jest taki, żeby znaleźć kompleks źródeł, który nazywa się Hot Springs Ma Inn. Patrzcie, tutaj chyba już ta woda wylatuje z tych Hot Springs. Oni sobie to ciągną tak fajnie. Zobaczymy, może je znajdziemy. To jest to miasteczko koło Wadi Mujib. I widać, że to nie jest jakaś taka prawdziwa wiocha. Myśleliśmy, że to będzie restauracja, ale nie ma żadnej. Raczej nie zjemy dzisiaj ciepłego obiadu. Restaurant. Restaurant? Restaurant? Food? Food? A la clue. No. اكل اوكي. Dobra, to jest ta droga, która idzie na górę do tych Hot Springs. No, pięknie jest. No to szukamy tych źródeł, już trochę wyszli wysoko. Ale tu nic nie ma, to jest wiocha zabita dechami. Pieski się tutaj, widzę, zwiedziały, bo daliśmy krakersa jednemu pieskowi. Dobry piesek. Dobry piesek? Dobry piesek. Już mówisz po polsku? No, kolejny. Coś się udało znaleźć. Takie źródełko nie za czyste, no ale jakby to jest tylko rzeczka. To jakby najlepsze źródła tam jest podobno 6 wodospadów, zostały zajęte przez jakiś resort. No i my właściwie chcieliśmy się tam dostać, bo to kosztuje 6 dinarów, żeby tam sobie siedzieć cały dzień. Co nie jest jakąś straszną kwotą za jakieś fajne doświadczenie, ale po prostu nie ma tam się jak dostać, bo tu nic nie jeździ. A przecież nie będziemy brać taksy z Zadupia do Zadupia. Gorąca. Fajnie. Sprawdźmy to. Fuck. Jest strasznie gorąca. Ma parędziesiąt stopni, na pewno nie 30. Stawiam na 45. No, dobra. Można się tu wykąpać. Chociaż jest trochę płycej niż tam, ale jest więcej miejsca. Jest okej. No, tu sobie płynie. No także nie kąpaliśmy się nie kąpiemy się w tym, bo jest za gorąco. I teraz próbujemy się dostać do Ammanu, tylko mamy taki mały problem, że skończyły nam się pieniądze tutejsze. Został nam 1 dinar, dokładnie 1, bo wodę kupiliśmy za 1. Mamy dolary, mamy $50. Tylko że no właśnie po drodze nie byliśmy w żadnym dużym mieście, jak wtedy wtopiliśmy z tą akabą, z tą taksówką, co nas zawiozło tam i z powrotem. Już później wszystko to były wioski i nie było nawet jak wymienić tych pieniędzy, więc teraz nawet nie mamy jak zapłacić, jeśli ktoś zażąda 50 dinarów za podpuskę. No ale zobaczymy. No i nic, próbujemy. O, nawet się udało chyba od razu. Super. Hello, salam. I'm sorry. You go Amman? Can you take a look? But no money. We got no cash. We're sorry. الله الله. Shukran. الطعام Próbujemy się porozumieć przez Google Translate. Zobaczymy, co nam powie. نت يوك. No network. Nie ma tu internetu. Nigdzie nie ma Internet internetu. jest. No internet. Szuro? اثار تركيا. Aha. جسور. Sur. O. جسر تمام. O. Okej. You and your mother will not be satisfied. I mean, God willing, you will not want anything but good. I mean, don't worry. Daliśmy stopę i ledwo możemy się porozumieć, ale coś tam znam parę słów po arabsku i wychodzi na to, że pan zaprasza nas do siebie na kolację ze swoją rodziną, a później w dodatku nas odwiezie do hotelu. Więc mamy farta. Kiedy zapada zmrok, wjeżdżamy do rozświetlonego Ammanu. Basim, chcąc zaprosić nas na kolację, wstępuje po drodze kupić kurczaka, a zanim przyjeżdżamy do jego domu, pokazuje nam swój warsztat samochodowy, gdzie pracuje i pokazuje nam wszystkie przyrządy, objaśniając nazwy po arabsku. Także otrzymujemy lekcję arabskiego technicznego, mimo że nie znamy zbyt dobrze nawet podstaw. Tutaj oglądamy hangar, w którym ten pan pracuje. Okay. Okej, jest. Wahid daik. Salam alaikum. Salam.
Okay. A, Brother. okej. جرافة Żerafa. A, żerafa. تمام إز تجوب زي هيك هاي نفس هاي A, okej. هذا تصفير Like you put this together, yes. ها. Yes, okej. راس حديدة زي هاي Aha. Hadir, okej. 7 8 A. Wow. شوي شوي To jest. Aha. Taka nieoczekiwana zmiana planów z tym obiadem. Cały dzień nic nie jedliśmy dzisiaj, ale zostaliśmy zaproszeni na obiad. Zatrzymaliśmy się w fast foodzie po drodze. Jakby chcieliśmy zapłacić my za tą dobroć. I tutaj proszę bardzo kurczak. A, dobra. No. Po raz kolejny doświadczamy niezwykłej arabskiej gościnności. Dostajemy tyle jedzenia, że aż nie jesteśmy w stanie go zjeść. Niestety nie możemy filmować podczas kolacji, ponieważ dołączają do niej kobiety, a one nie zgadzają się na ujawnienie wizerunku. Pomimo bariery językowej udało nam się przegadać cały wieczór, posiłkując się zwykłym translatorem Google. Po skończonej kolacji kuzyn Basima, który jest też taksówkarzem, odwozi nas do naszego hotelu. Amman to pierwsze duże miasto, jakie odwiedzamy w Jordanii. Kolejnego dnia będziemy kluczyć po bazarach i ciasnych uliczkach wznoszących się w górę i w dół. Tymczasem, zmęczeni po tym jakże intensywnym dniu, zasypiamy w czyściutkim i uroczym hoteliku.